Serdecznie witam wszystkich widzów na kanale Zamazane Obrazy, na pierwszym, premierowym odcinku zatytułowanym Iluzja. Ale zanim przejdę do treści odcinka, winny jestem parę słów wyjaśnienia. Kim jestem? Dlaczego podejmuję się prowadzenia tego kanału? O czym będę mówił? Oraz dlaczego w tytule tego kanału występują słowa Zamazane Obrazy? Na początek parę słów, kim nie jestem. A więc nie jestem politykiem, dziennikarzem, publicystą, historykiem czy ekonomistą. Nie jestem również związany z żadną partią, fundacją, stowarzyszeniem czy instytucją rządową. Nie posiadam również żadnych źródeł sponsorowania. Ale jeśli to, o czym będę mówił, zainteresuje Państwa i będą Państwo skłonni zasponsorować ten kanał w przyszłości, to będę bardzo wdzięczny. Mogę powiedzieć, że jestem szarym obywatelem naszej kochanej ojczyzny Polski, który ze względu na aktualne wydarzenia gospodarcze, polityczne i społeczne zdecydował się na przedstawienie swoich własnych opinii i być może zachęcenie niektórych z Państwa do podzielenia się ze mną swoimi poglądami na omawiane tematy. Planuję omawiać wybrane teorie i fakty historyczne, ale w dość ograniczonym zakresie i pod pewnym kątem. Jednak głównym celem moich rozważań będzie poszukiwanie prawdy ukrytej w naszej rzeczywistości. Nie zamierzam wyręczać żadnych historyków, polityków czy komentatorów, których wielu możecie Państwo obejrzeć i posłuchać w internecie. Informacje będę podawał z różnych książek, internetu, ewentualnie na podstawie własnych obserwacji. Oczywiście mam pewne doświadczenia życiowe i w przeszłości miałem osobiste kontakty zagraniczne, szczególnie ze zwykłymi obywatelami amerykańskimi pochodzenia polskiego i nie tylko. Dlatego też zacznę od ogólnych refleksji sprzed ponad 30 lat, z pewnego miejsca w Stanach Zjednoczonych, dość znanego nawet w Polsce, miasta o nazwie Cleveland w stanie Ohio. Czasy, o których opowiem, to świat, w którym komputery IBM dopiero zaczęły się pojawiać. Czasy procesorów 86, 286, 386 i przełomowy 486. W Polsce nie było jeszcze internetu i pojawił się on dopiero w 1991 roku. Nie tylko w Cleveland, ale praktycznie w całej Ameryce pojawiło się nagle pragnienie, szczególnie u młodych Amerykanów, posiadania własnego komputera, a IBM cenowo wydawał się osiągalny. Nierzadko ludzie zmieniali pracę i dojeżdżali ponad 100 mil w jedną stronę, 160 km, żeby podjąć pracę w firmie zajmującej się składaniem i serwisowaniem komputerów. Jednym z takich ludzi był Richard, który mimo ogromnych kosztów paliwa, konieczności ciągłej wymiany samochodów, pracował w firmie komputerowej za około $5 za godzinę. To, co zostawało z jego wypłaty, wystarczało zaledwie na 2-litrową Coca-Colę i małą pizzę. Ale chwalił się posiadaniem komputera z procesorem 486 i dyskiem twardym o niewyobrażalnej pojemności 600 MB. W tamtych odległych czasach głównymi źródłami informacji o świecie i rzeczywistości były książki i rozmowy z przyjaciółmi. Podczas jednej z takich rozmów padło stwierdzenie, że pewne elity szykują nam piekło na ziemi, dążąc do kontroli ludzi i będą wszczepiać im różne implanty w celu ich łatwej lokalizacji i kontroli. Już ponad 30 lat temu mówiliśmy o rzeczach, które dzisiaj oficjalnie głosi Harari czy Schwab. A więc nie były to teorie spiskowe, ale precyzyjnie wykonywany plan pewnej grupy ludzi dążącej do przejęcia kontroli nad planetą Ziemia. Jak wyglądało życie w Ameryce pod koniec lat 80.? No cóż, niewątpliwie panował wówczas kryzys,
praca była na wagę złota. Biali Amerykanie byli wypierani przez czarnoskórą ludność w walce o pracę. Powstawało coraz więcej grup uprzywilejowanych. Tamte czasy to świat narkotyków i młodocianych kierowców, szalejących w ogromnych amerykańskich wozach, często pod wpływem dragów. Nie były to co prawda czasy przypominające Al Capona, ale zabójstwa nie były wcale rzadkością i zdarzały się nawet w Cleveland, w którym w tym czasie przebywałem. Wszystkie te aberracje były ukrywane pod płaszczykiem wolności, demokracji i amerykańskim śnie o bogactwie oraz twierdzeniu, że w Ameryce każdy może zostać milionerem. Czy Amerykanie mieli podstawy, aby ich marzenia stały się rzeczywistością? No cóż, z pewnością były przypadki, że niektórym się udało, ale to, co zauważyłem, to przerażająco niski poziom wykształcenia, a wręcz fala analfabetyzmu na niespotykaną skalę. O Polakach można mówić, że nawet w czasach tzw. komuny byliśmy narodem wykształconym, ale nie można było tego powiedzieć o wielu przeciętnych Amerykanach. Niestety, to, co działo się wówczas w Ameryce, wkrótce przeniosło się do Polski, czyli głównie narkotyki oraz sztucznie tworzone ideologie służące do zniewalania nas wszystkich. Poziom wykształcenia w Polsce to jak linia opadająca coraz niżej i niżej w dół, a więc powoli zaczynamy doganiać naród stworzony przez elity zza oceanu. Na tym zakończę pierwszy odcinek Zamazanych Obrazów – Historia a rzeczywistość. Serdecznie zapraszam do zmierzenia się z iluzją w kolejnym odcinku drugim pod tytułem Iluzja, część druga.